Dobrze, jeszcze żeby nie popełnić tutaj jakiegoś błędu i żeby się nie okazało później, że nie mam maksymalnej ilości punktów za tą misję, to postanowiłem jeszcze doczytać, na co tu trzeba zwracać uwagę, i okazuje się, że w tym budynku nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy, którą teraz pójdę i zrobię. Hello, Glingold. No bo ponieważ ten człowiek nie ma ręki, no to może spróbujemy mu ją przetwierdzić z powrotem. Dlaczego o tym nie pomyślałem? What did you do? My rheumatism is much better. Nothing, Herr Eckhart. I'm just a simple country doctor. Prosty doktor ze wsi. No jednak ręki mu żeśmy nie przetwierdzili, ale pomogliśmy mu trochę. What can I do for you, Colonel? What can you tell me? I noticed that. What can you tell me about the war? Nie ma nic nowego. What about the... No i teraz zakończyliśmy to pomieszczenie. Definitywnie. No i trzeba też tutaj zwracać uwagę na to jednak, co się robi, ponieważ są takie miejsca, do których nie możesz wrócić. Na przykład tutaj do tego pierwszego pomieszczenia, w którym się ta misja zaczynała. Wrócić się już nie da, gdybyśmy tam coś skopali. Nie moglibyśmy już tego naprawić. No i czasami zdarzają się jeszcze takie momenty, gdzie po prostu nie odejmują nam punkty nie za to, że coś zrobiliśmy, tylko właśnie za to, że coś zrobiliśmy źle. I to też nie zawsze jest oczywiste, że coś zrobiliśmy źle. I nie zawsze jest też oczywiste, że czegoś nie zrobiliśmy. Po prostu wracamy na statek, dostajemy niepełną ilość punktów i nie wiadomo za co tak naprawdę. Okej, szkoła. No, stoi. And remember, democracy is weak. It relies on the votes of the foolish masses who are incapable of choosing strong leaders. Constitutional government fosters weakness. The rejection of republicanism is what won the last war for Germany, and it will bring us victory over these stupid Americans. That's not what they told us at the academy. No. Czyli ten teraz robi wykład dzieciom, tak? Niemiec. It's been a long time since I've been in school. Fascinating. Co niby jest fascinating? I wonder what Dickens would have written if he had been exposed to a place like this. And I thought 20th century hospitals were grim. And yet the very best people who taught in a place like this had the power to uplift people's lives, to teach them knowledge, principles, and self-awareness. This was a battlefield where millions of unknown soldiers of knowledge fought to elevate humanity from barbarism. Jaka analogia. Co dzieci mają do powiedzenia? Wow! A real American pilot! Can I shoot you as an escaped prisoner? No. Frau Humperdinck! Colonel Kirk won't let me shoot him! Is that fair? Lieutenant Colonel Kirk, when I grow up, will you teach me how to fly as good as you? Well, I guess we're ready to ship you to the academy, Jim. Jak to wysłać Jima do akademii? Może jako nauczyciela? Are all Americans as handsome as you, Colonel Kirk? why, Bones, you're never at a loss for words. You answer. A jednak Bones nie powiedział nic. Hi. Ingrid is very shy, Colonel. Colonel. Okej, pogadajmy z Niemcem za to. Zatem, nie za to. Może wybijemy mu z głowy głupie pomysły o... O czym? O despotyzmie, tak? Boys and girls, let me introduce you to an example of inferior Republican stock. Lieutenant Colonel Jimmy Kirk. Tell us, Kirk, how can you defend the ludicrous American system? I see no reason to defend anything, Captain. These children are, in spite of your efforts to indoctrinate them, quite capable of growing up to become adults who will make up their own minds. I am not interested in a debate, Hauptmann. If your system is so superior to America's, how come you're losing the war? Hauptmann? A skąd znamy jego nazwisko? Why don't we put it up to a vote? You have a choice between a system that gives you leaders who will oppress you for life, or a system which, imperfect though it may be,
allows you to influence your leaders and gives you a chance to bring them to account. To jest takie trochę ironiczne, że mamy niby podać w głosowaniu fakt, że demokratycznemu głosowaniu, tak? Decyzję na to, jaka forma rządów jest lepsza, ponieważ ten Niemiec nie powinien takiego głosowania uznać, jeżeli ono wypadnie przeciwko niemu, ponieważ no on już sam w sobie jest jakby przeciwny jakimkolwiek głosowaniom, czyż nie? I co ciekawe, to jest prawidłowy wybór dla Kirka. All in favor of Hauptmann's system, say aye. Aye! All in favor of my system, say aye. Aye. It appears that they don't want what you offer them, Hauptmann. I will not tolerate such insults. The Baron will make you all pay. Jim, wasn't that a violation of the Prime Directive? Dr. McCoy, this is clearly an imaginary culture with no real existence. The Prime Directive cannot be reasonably extrapolated to affect such a culture. Ciebie trzeba wysłać na ponowne przeszkolenie. Ale nie, spoko, jesteś młody, to może się jeszcze naprawisz. Jeszcze tego chyba nie wyjaśniałem, o co chodzi z tą pierwszą dyrektywą, Prime Directive, tak? Że oni tutaj jako oficerowie Gwiezdnej Floty mają zabronione wpływanie na po pierwsze na wewnętrzne sprawy światów, które nie należą do Federacji Planet, i po drugie też nie mogą nawiązywać kontaktów z kulturami, które nie weszły jeszcze w erę podróży kosmicznych. Okej. Może z nauczycielką porozmawiamy? Herr Kirk, can I help you? Yes, I'd like to ask a question. What do you think about the war? Może się czegoś nauczysz? It's horrible. With any luck, my students won't have to fight in such a war once they get older. Przekonamy się za 20 lat. Herr Kirk, can I help you? Yes, I'd like to ask a question. What do you think about the war? What can you tell me about Trelane? Ah, the Baron. Such a charming man. If all the military and Gothos were like him, it would be a better place to live. Herr Kirk, can I help you? Yes, I'd like to ask a question. What do you think about the war? Wojna jest okropna, ale żołnierze już nie. What? These children are something, aren't they? They are a little rambunctious, aren't they? Rambunctious. Nie wiem, to znaczy Herr co słowo. Kirk, can I help you? Yes, I'd like to ask a question. What do you think? I didn't realize they let mad dogs teach children. He's a rather enthusiastic officer. No dobra. Skanujemy! A middle-aged human female in average physical condition. A pre-adolescent human female in good physical condition. Good, a dlaczego nie excellent? A pre-adolescent human female. Wszyscy wyglądają normalnie. A pre-adolescent human. A pre-adolescent. No to w takim razie trykoderem naukowym trzeba to przeskanować. Zegar. Fascinating. The mechanism is working correctly. My tricorder detects the passage of time, and yet the exact time count remains unchanged. The actual clock is unremarkable, Captain. No anomalies or unusual power readings. Ta lekcja nigdy się nie skończy i nigdy nie pójdziecie do domu. Ho, ho, ho. I am scanning the contents of the cupboard. Some chalk, some pencils, and a blackboard eraser. I detect no unusual readings from any of the objects. Po prostu zwykłe obiekty. The tricorder finds nothing unusual with these blocks. Blocks? A to można książkę też? A wooden table constructed from oak. The tricorder does not detect anything unusual about it. Ciekawe, że te bloczki są jakby tutaj osobnym obiektem do przeskanowania, a książka już nie. There are no unusual readings from the desk, Captain.
A z dziennika? There are no A z osoby? Chyba nie trafiłem nawet. The tricorder detect. Trafiłem czy nie? The tricorder. A co się stało, jak się skanuje pokój? The tricorder. Nic. Obraz? An ordinary oil painting, approximately 30 years old. I detect no unusual readings from it. Mapa Europy? The map does not register as unusual. Litery? Nic. Może ty jakąś opinię masz? I'm not an art critic, Jim. Nie jesteś krytykiem. Trelane can make a map of Europe, but he can't seem to be able to place his own village on it. That would require a little too much imagination, Bones. Trelane can imitate, but he's not very creative. It's a little out of my reach, Jim. Nie sięgniesz, klockami się pobawisz? What do you hope to accomplish with that? Nic. Może wziąć, co? Freud would have something very interesting to say about that. Ciekawe co takiego. No effect. No. We really shouldn't take anything unless we absolutely need it, Jim. No dobrze, no dobrze. Jeszcze tej tablicy nie skanowałem, no to najwyższa pora. Captain, another abnormally high reading emanating from the chalkboard. O, muszę to koniecznie wziąć. Daj mi. Herr Kirk, Yes, I'd like to ask, what do you think of, what can you tell me about Trelane? These children, I didn't realize, you know, I've heard that chalkboards can be very dangerous to children. The chalk is very bad for the lungs. Maybe I should remove it. Może w sumie nie będę tego komentował, bo nie chcę powiedzieć czegoś głupiego, no ale dobra. you want to remove my chalkboard? Nein, absolutely not. Nein. I wouldn't consider it unless you gave me a letter from the superintendent telling me to do this. Czyli nie dostaniemy tablicy na razie, nie będę jej próbował zabierać nawet. Jeszcze zaraz, jeszcze lampa. Lampa. Fluorescent illumination, Captain. A distinct anachronism. The light is encased in shatterproof. To samo już. Wszystkie lampy tak samo się skanują tutaj. Od superintendenta potrzebujemy list, a ten superintendent siedzi tam. No to dowiedzmy się, co takiego potrzebujemy zrobić. W tawernie siedzi, w tawernie. To jest ten pan, łysy. Przyłysawy znaczy się. Herr Kirk, though my position as school superintendent keeps me busy, I'm always glad to help you. You know, I've been to inspect the chalkboard. I am very proud that we are spending money on the finest educational equipment, even during the middle of this accursed war. A ja chcę tę tablicę. Herr Kirk. Thank you, Herr Schiller. I don't think I require your generosity, but the offer is appreciated. Anytime, Colonel. I thought I had more beer than this. Herr Kirk. Thank you, Herr Schiller. Co już? Tyle? Wszystko? Nie no, może jednak powinienem spróbować zabrać tam to po prostu. Jednak. Bo coś mi się wydaje, że Kirk powinien powiedzieć, że on potrzebuje tej tablicy i... No właśnie, kurde, co jest grane. Jeszcze raz. Please take anything, but not that. Education represents our children's future, and education cannot succeed if it is neglected or if teachers do not have the proper tools. Herr Kirk? Yes, I'd like to ask, what do you think of, you know... My jeszcze raz może spróbujemy. You want to remove my... No i teraz się cofniemy tam. A to jest kurde takie dziwne, ponieważ on już w tym momencie ten dialog powinien załapać. Come on. Przydałaby się jednak taka opcja, żeby można było ich ruchy przyspieszyć, bo tak jak w Teen Agencie było, nie? Że po prostu bohater wykonywał wszystko bardzo szybko i nie trzeba było czekać zbędnie. Herr Kirk, though
my position is... Thank you, Herr Schiller. Anytime. No nic, no mam nadzieję, że się nic nie zbagowało tutaj, no ale... And what is the Bluffmeister up to this time? He doesn't bluff. He just complains about everything. I do not. If I did, I would have hit the ceiling with my last hand. You dealt. You deal with it. There's no hand worse than the one you deal yourself. Bo mamy to pieniądze, nie? Ale te pieniądze trzeba pomnożyć, ponieważ taka ilość pieniędzy nie wystarczy do zakupienia tamtego zegarka. Który, przypominam, jest tutaj jednym z priorytetów. Welcome, friends. Can I help you? What can you tell me about Troll? Can you help me get into this poker? I need you to spread a rumor about a chalkboard. No właśnie. I ten dialog jakoś tutaj powinien właśnie zostać nakierowany na to, że trzeba tamtego gościa po prostu przekonać do tego, że ta... A ja wiem, chyba czego nie zrobiłem. No, chyba, zaraz, moment. My son is in the army. I fear for him constantly. I've tried to convince the commander at the armory to authorize his transfer. I would do nearly anything for that transfer. Bardzo ważne zdanie, ostatnie było. Chyba wiem, czego nie zrobiłem. Chyba nie pogadałem tutaj z tą panią. Excuse me, Gretel, could you answer a question or two for me? I will try, Colonel. Gretel, I need to persuade Herr Schiller to give me the school's chalkboard. It is vitally important to the war. Herr Kirk, as you know my secret, I have no choice but to help you. Herr Schiller cares about the health of his pupils more than anything. If you could convince him that the chalkboard is dangerous... I had a thought about that. How can I convince him? Herr Sundergaard, the publisher, is the most respected man in Gothos. Next to the Baron, of course. If you could persuade him to start a rumor that these chalkboards were unhealthy, I believe that Herr Schiller would believe it and give you a letter allowing you to confiscate it. No, i teraz się właśnie dowiadujemy tego, co powinniśmy tam zrobić. W tym miejscu, że to jest... Told you I wasn't bluffing. We three kings will take the stake. I didn't know your good luck was only temporary. I'd be quite annoyed. I have so few vices in my life. I must do the best I can with what I have. Whose deal is it? I to jest właśnie ten gość, który jest tutaj najbardziej szanowany zaraz po baronie. Hazardzista. Czyli po prostu tutaj jakby znowu wybiegłem trochę przed fabułę. Welcome, friends. Can I help you? What can you tell me about Trelane? Herr Kirk, you know the Baron quite well, do you not? I doubt I could tell you anything you do not know. Welcome, friends. Can I help you? What? Can you help me get into this poker game? I would lend you a stake to enter this game, but it appears that I will have to win a few hands to give you that money. Przecież masz pieniądze. No ale dobra, my też je mamy, nieważne. Zapytajmy się jeszcze o ten list. Znaczy o właśnie, o tą plotkę, nie? You say you need me to convince Herr Schiller to give you the kindergarten blackboard? I do not know why, but I would do anything if you could get the commander to issue a transfer for my son. No to teraz trzeba będzie porozmawiać z dowódcą. I dowódca nas wyśle do jeszcze kolejnego kolesia i później do jeszcze jednego, i tak w nieskończoność. Będziemy latać i załatwiać sprawy jak w urzędzie. Użyjmy pieniędzy na stole. Welcome to the game, Colonel. 3 hours later. My God! Where did you learn to play poker, Colonel? Starfleet Academy. We have enough money to purchase the clock, Captain. I suggest we do so without delay. Doktor chyba tam spać poszedł. Poker. Doctor, I see no relevance. Spock, did anyone... Nie, chyba nie mówię nic nowego. No dobra, to teraz ci będą dalej rżnęli w karcięta tym, także tym razem już nie na pieniądze, tylko dla przyjemności. Pieniądze się niestety im skończyły. Wszystkie zagarnął Kirk i nie dał się odegrać. Teraz wyślą za nim zbirów. No ale cóż, mamy kasę, kupimy zegar. Hi. What do you want for that? Really? What do you want for that? Really? You can afford it. Take it. Ziom?
This clock is a marvelous piece of workmanship. Wspaniale. Jeden zaliczony. Jeszcze pozostała nam tablica. Co najmniej. Czyli wejdźmy do zbrojowni. Save, replace, No mam nadzieję, że nie skopałem nic do tej pory, bo jak się skopałem coś... Już godzinę 20 minut trwa ta misja, tak? Stoi, siedzi Niemiec za biurkiem. Dowódca. Jego poplecznik. The Baron has given orders that you are not to be disturbed. But if you threaten Gothos, we will kill you. We will kill you. Silence. I kill you. These people don't seem to like visitors. And I thought these people were supposed to be friendly to tourists. Fascinating. More illogic. Why would a German colonel be stationed in a small town like Gothos? Maybe he likes the climate. I don't like the looks of this place, Jim. I guess you'll want to use the security guard here, right, Captain? Tak, żebyś zginął. I już. Skończył swoje narzekanie. Safe. Wspaniały safe. The tricorder scan indicates that the safe contains trinitrotoluene, commonly referred to as TNT. I suppose it might be an asset. Can you get it? My tricorder indicates the lock is atypical for the period. I would require the exact combination. Dynamit. Mapa? No unusual readings, Captain. This is an ordinary painting. Obraz? Przecież to mapa jest jakaś. This painting of a storm at sea isn't impressionistic, just poorly painted. Aha, kiepski obraz po prostu. A painting of a Prussian cavalry officer on horseback. A picture of a Prussian soldier, circa 1871, standing at attention. Patriotyczne obrazy wojskowe. This door leads back to the streets of Gothos. This painting of a storm. Nie, chciałem na The kolesia. commander looks at you without a trace of friendliness. Tak jest. A table. Rozwijający się nazista. This table is made from mahogany, Captain. A dark wood not native to Germany. This is a refracting telescope, Captain, with a lens 5.91 centimeters in diameter. By the astronomical standards of the era, it is already obsolete as a serious scientific instrument. But these obsolete toys helped inspire a lot of people in the exploration of space, Mr. Spock. Perhaps, Mr. Ellis. The tricorder does not detect any unusual properties about this object, Captain. I są bronie. Jako że nasze fazery nie działają, tak więc no przydałaby nam się jakaś broń. A German World War I Army rifle, Captain. There are no unusual readings from it. There don't have to be. Indeed, Doctor. By this period, firearms were extremely efficient and deadly. Wiadro? An ordinary metal waste paper basket, Captain. The Nic. Figurka? This trophy is composed of tin and iron, Captain. An ordinary object. The tricorder detects nothing unusual about it. Książka? The tricorder detects nothing unusual about the book. Co to za książka jest? A copy of the Holy Bible. No tak, Biblia. I jeszcze ta kula. Zobaczmy co to jest. No unusual readings, Captain. Merely an ornament. Ornament. Co to jest? This glass ball will cause a snowstorm over a tiny German village if you turn it upside down. Kula śniegowa. To nie można by nawet tak pomyśleć, że skoro to miejsce jest takie nielogiczne, to być może tą kulą można by na przykład wywołać nagły napad zimy w tym mieście, ale nie, to jest po prostu element otoczenia. Z tym się nie da zrobić nic. I would have shot you on sight, Lieutenant Colonel Kirk. You owe your life to Baron Trelane's kindness. I'll try to remember to thank him when I see him.
Why don't you tell your so-called baron to stop playing games and come out of the castle and face me? Kindness? Trelane? Are we talking about the same man? I'll try to remember to thank him when I see him. But when you see him, you will die. And when you are dead, I will be thanking him. You will die. Nie da się z nimi zrobić nic. Nie wyłudzimy, nie otrzymamy od niego listu dobrowolnie. Ale jest na to pewien sposób. Ja zademonstruję sposób teraz. Jak już wcześniej wspominałem, w tej tawernie są te beczki z piwem. I można spowodować, że doktor coś zrobi z tymi beczkami. Doktorze? Poczekajmy, niech się rozłożą, dobra. Zaczaruj. McCoy has drugged the beer. Piwo zostało nafaszerowane proszkami nasennymi, no po prostu. Przejdźmy zatem z powrotem do zbrojowni. A właściwie do tego obszaru. I co się tutaj stało? Co się tutaj stało po tym, jak zatruliśmy to piwo? Co ciekawe, żeśmy doszli tutaj natychmiast, tak więc no, raczej nie zdążyliby jeszcze tego piwa donieść, no ale to jest gra, a poza tym to jest też miejsce, w którym działa siła wyobraźni. Armory. This building is being used as an armory, where troops are stationed and military supplies are kept. Tak więc możemy się spodziewać, że po zatruciu piwa coś się tam stało, skoro piwo jest dostarczane żołnierzom. Ale co się stało i co dalej z tego będzie, to się przekonamy później.